Łódzkie tramwaje podmiejskie mamy już za sobą, ale przed nami pozostała ogromna sieć miejska. W ostatnich latach przeprowadzono na niej szereg prac modernizacyjnych, a bliżej przyjrzymy się trasom LTR-u i WZ-ki. Zajrzymy też na znaną w całym kraju stajnię jednorożców. Obejrzymy także bogaty park taborowy, obejmujący wagony wysokopodłogowe, niemieckie przegubowce oraz nowe niskopodłogowce. Zapraszam Was do oglądania. Miejska sieć torowisk tramwajowych w Łodzi ma około 100 km długości. Co najważniejsze, sieć ta jest najbardziej gęsta spośród sieci w 7 największych miastach Polski. To znaczy, że na kilometr kwadratowy powierzchni, czy też 1000 mieszkańców miasta przypada tu największa liczba metrów torowisk. Można się z tego powodu cieszyć, bo elektryczny transport szynowy jest pojemny i nie emituje spalin pośród miejskiej zabudowy. Ale rodzi to też pewne konsekwencje w ruchu tramwajów oraz środkach pieniężnych potrzebnych na utrzymanie sieci. W jej układzie wyróżnimy magistralne trasy w relacjach wschód-zachód oraz północ-południe. Projekt łódzkiego tramwaju regionalnego z założenia miał zapewnić szybkie połączenie Łodzi ze Zgierzem i Pabianicami. Dla samej Łodzi jest to też bardzo istotna, magistralna trasa tramwajowa w relacji północ-południe. Modernizację w ramach projektu LTR udało się jednak przeprowadzić tylko na terenie Łodzi. Łącznie objęto nią 16 km torowisk. Projekt z założenia miał zapewnić szybką komunikację tramwajową, jednak przejazd całej trasy w szczycie zajmuje ponad godzinę i w efekcie w skali innych tras w kraju osiąga się tu bardzo niską prędkość komunikacyjną, nieco ponad 15 km na godzinę. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Zagęszczenie 5 linii tramwajowych na odcinku centralnym, co daje w szczycie 28 odjazdów na godzinę, 11 skrzyżowań z rozjazdami lub krzyżownicami i związanymi z nimi ograniczeniami prędkości do 10 km na godzinę, względny priorytet na większości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, a bezwzględny tylko na kilku, duża liczba przystanków rozmieszczonych średnio co 420 metrów, czy w mniej więcej podobnej odległości zagęszczenie sygnalizacji świetlnych. Na trasie jest ich aż 38. Na dodatek platformy przystanków np. wzdłuż ulicy Kościuszki są w stanie jednocześnie obsługiwać tylko jeden skład. W momencie, gdy nadjedzie drugi tramwaj, musi on oczekiwać do odjazdu pierwszego i często wiąże się z tym strata cyklu na sygnalizacji świetlnej. Kompletnie wyremontowana i rozbudowana o 4,5 km trasa wschód-zachód jest z kolei najszybszą trasą tramwajową w Łodzi. Była to największa łódzka inwestycja w tramwaje minionej perspektywy unijnej. W potencjalnym zasięgu trasy znajduje się co trzeci mieszkaniec miasta i obejmuje ona obszar Polesia, Śródmieścia i Widzewa. Cała linia ma 17 km długości, a torowisko jest wydzielone z jezdni samochodowych. Niestety, mimo schowania na odcinku śródmiejskim głównych jezdni samochodowych pod ziemię, nie ograniczyło to zbytnio liczby i wielkości skrzyżowań tramwajów z transportem indywidualnym. Szczególnie dotyczy to ogromnego skrzyżowania Marszałków, na którym tramwaje często tracą cenne minuty. Powiedziałem wam już jednak, że trasa ta jest najszybsza w Łodzi. Jak więc to wygląda w porównaniu z innymi miastami w Polsce? Wynik na poziomie 20 km na godzinę mieści się w grupie średnich prędkości komunikacyjnych. Wydaje się jednak, że trasa ma jeszcze potencjał do dalszego jej wzrostu, przy wdrożeniu strategii priorytetu bardziej sprzyjającej tramwajom.
Schowanie jezdni samochodowych WZ-ki pod ziemię pozwoliło na trasie tramwajowej wybudować imponujący węzeł przesiadkowy. Mieści się on w centrum miasta, między skrzyżowaniami z ulicami Piotrkowską i Kościuszki na przecięciu z trasą LTR. Czterotorowy przystanek zdecydowanie wyróżnia się w przestrzeni zmodernizowanej WZ-ki oblanej głównie betonem, a kolorowe membrany imitujące witraże przyczyniły się wręcz do nadania przystankowi potocznej nazwy – Stajni Jednorożców. Dach obiektu umieszczono na wysokości 13 metrów. Ma on 100 metrów długości i 33 metry szerokości. Na peronach przystankowych są ławki, biletomaty, a najbliższe odjazdy wyświetlają tablicę informacji pasażerskiej. W tym miejscu krzyżuje się łącznie 8 linii tramwajowych. Zmiana przebiegu LTR-u spowodowała też utworzenie nowych torów na ulicy Piotrkowskiej, a domknięty ich układ umożliwia awaryjne zawracanie tramwajów w centrum miasta. Węzłów przesiadkowych integrujących tramwaje z innymi środkami transportu jest w Łodzi więcej. Z czasem rosło będzie znaczenie drugiego czterotorowego węzła przy Łodzi Fabrycznej, wiążącego tramwaje z koleją, autobusami miejskimi oraz dalekobieżnymi. Podobne funkcje pełni też węzeł przy dworcu Łódź-Kaliska. Znaczenie integracyjne z koleją aglomeracyjną ma więcej przystanków, m.in. te na Dąbrowie czy Żabieńcu. Ostatni przystanek WZ-ki na Redkini również pełni funkcję węzła przesiadkowego, gdzie autobusy, m.in. obsługujące łódzką specjalną strefę ekonomiczną, dowożą pasażerów do tramwajów. W infrastrukturze tramwajów zobaczymy rozwiązania służące usprawnieniu ich ruchu. W takim celu powstają np. dwutorowe wloty torowisk na skrzyżowaniach, pozwalające na wybór kierunku ruchu jeszcze przed obszarem skrzyżowania. Niezależnie od kolejności cyklu sygnalizacji nie będzie wtedy efektu blokowania składów, jadących w różnych kierunkach jeden po drugim. Innym rozwiązaniem zapewniającym elastyczny wybór kierunku jazdy są ronda tramwajowe, na Placu Wolności czy rondzie Lotników Lwowskich. Z jednej strony miejsca te pozwalają wybrać dowolny kierunek jazdy, z drugiej jednak w codziennej eksploatacji ograniczają prędkość komunikacyjną przez przekraczanie wielu rozjazdów na jednym skrzyżowaniu. Modą ostatnich lat jest też integracja tramwajów z autobusami na wspólnym pasie ruchu z wymianą pasażerów przy jednej krawędzi przystankowej. Na sieci spotkamy też nietypowy przystanek tramwajowy na ulicy Śmigłego Rydza z bardzo wąskim peronem przystankowym i przekroczeniem trzypasowej jezdni samochodowej. Mojej uwadze w temacie tramwajów podmiejskich umknęła też pętla północna. Niegdyś była to bardzo ważna krańcówka na mapie Łodzi, bo zlokalizowana w centrum, najbliżej Placu Wolności. Jej czasy świetności przypadały na lata 60. minionego wieku, kiedy kończyły na pętli linie podmiejskie, a także miejskie nr 26 i 26 bis.
Kraniec, nazywany też dworcem, miał charakterystyczny budynek poczekalni w kształcie litery S, a nad peronem odjazdowym było długie zadaszenie. Obecnie z pętli korzysta podmiejska linia 43 do Konstantynowa Łódzkiego i Lutomierska. Na terenie Łodzi znajdziemy dwie czynne zajezdnie tramwajowe, Chocianowice i Telefoniczną. Druga z nich jest też drugą największą zajezdnią tramwajową w Polsce. Zajezdnia Telefoniczna ma 10 hektarów powierzchni, a na jej terenie może stacjonować około 300 wagonów. Na część zadaszoną składa się tu dwutorowa myjnia, 6-torowa hala przeglądowa i 8-torowa hala naprawcza. Plac postojowy to z kolei układ aż 28 torów, umożliwiających manewrowanie i postój wagonów. Na terenie zajezdni stacjonują też pojazdy techniczne, dźwigi czy wagony transportowe z pługami. To w tej zajezdni garażowane są najnowsze, niskopodłogowe tramwaje MPK marki PESA. Ogromna sieć tramwajowa wymaga licznego taboru, a przede wszystkim środków na jego modernizację i wymianę. Nadal podstawą łódzkich tramwajów są wysokopodłogowe Constale 805NA i wersje pochodne. Łącznie MPK ma ponad 400 wagonów tego typu, a połowę z nich mniej lub bardziej zmodernizowano. W najbliższym czasie planowany jest remont kolejnych 14 sztuk. Obecnie w zakresie modernizacji znajduje się wymiana konstrukcji z ścian przedniej i tylnej wagonu, instalacja napędu impulsowego, montaż okien wklejanych i 3 zamiast 4 par drzwi odskokowo-przesuwnych, a także instalacja systemu informacji pasażerskiej, na który składają się wyświetlacze i zapowiedzi głosowe. Koszt modernizacji 2 wagonów szacowany jest na 1,8 miliona złotych. Do łódzkiego taboru od wielu lat sprowadzane są też niemieckie duwagi. Te przegubowe wagony są w różnych wariantach długości i szerokości. Część z nich jest też dwukierunkowa, a najstarsze tramwaje tej marki mają ponad 50 lat. Obecnie MPK modernizuje młodsze składy M8C, w których również modyfikowanych jest wiele elementów jak w przypadku 805. Ale najważniejsza w zakresie modernizacji jest wymiana środkowego członu tramwaju na człon z niską podłogą. Dzięki temu zabiegowi poprzez środkowe drzwi w składzie można wejść bezpośrednio na poziom niskiej podłogi w wagonie. To duże ułatwienie dla osób starszych z wózkami dziecięcymi lub inwalidzkimi. W ramach eksperymentu w tym roku sprowadzono kolejną generację duwaga z niemieckiego Bochum. Pojazd wyprodukowany w 1994 roku jest w 62% niskopodłogowy i ma prawie 29 metrów długości. Tramwaj pomyślnie przeszedł test na łódzkich torowiskach i do dziś rozstrzygnięto już przetarg na zakup kolejnych 32 tramwajów tego typu. Jeden duwag kosztować będzie prawie 420 000 złotych, ale tramwaje wymagać będą przygotowania do ruchu po Łodzi. Zakup ten pozwoli wycofać kilkadziesiąt wysokopodłogowych 805. Era w pełni niskopodłogowego taboru w Łodzi rozpoczęła się w 2001 roku, kiedy to kupiono 15 kanadyjskich tramwajów Bombardier City Runner. Tramwaju tego typu nie spotkamy w żadnym innym mieście w Polsce. 6 lat po dostawie City Runnerów miasto kupiło nowe tramwaje z PESY do obsługi zmodernizowanej trasy EUTR.
Wewnątrz tramikusów pasażerowie mają do dyspozycji aż 63 miejsca siedzące, a część z nich ustawiona jest w konfiguracji 2+1. Najnowszymi łódzkimi tramwajami są Swingi z Pesy, kupione przy okazji modernizacji i rozbudowy trasy WZ. Był to też największy zakup nowych tramwajów od wielu lat, kupiono łącznie 22 pojazdy. Wagony te są szersze od standardowych swingów produkowanych dla innych miast. Mimo różnicy 5 cm jest to wewnątrz wagonu zauważalne i gwarantuje więcej powierzchni do stania. Ponadto lepiej zaplanowane są przejścia między wózkami, bo siedzenia ustawione są równolegle, a nie skośnie do osi przejścia przez pojazd. W wagonie jest jednak o 40% mniej miejsc siedzących niż w tramikusie, mamy układ siedzeń 1+1 i duże wolne obszary w członie drugim i czwartym z przestrzenią na rowery, wózki inwalidzkie bądź dziecięce. W trakcie produkcji jest kolejnych 12 nowych swingów dla Łodzi. Konkretne wyzwania stoją przed łódzką siecią tramwajową na najbliższe lata. Dużo torowisk wymaga jeszcze modernizacji, co pozwoli dalej podnosić prędkość komunikacyjną na tych trasach. Część z nich wyremontowanych zostanie w ramach rewitalizacji Śródmieścia, a największym z nich będzie tramwaj dla Łodzi. Obejmuje on budowę 2 krótkich odcinków torowisk i remont tych obecnie istniejących. Łącznie w ramach tego projektu pracami objętych będzie 11 km torowisk. Do tego zmodernizowana zostanie zajezdnia Chocianowice, która będzie dostosowana do obsługi tramwajów niskopodłogowych. Do tej zajezdni ma też trafić 30 nowych tramwajów, na które zamówienie dopiero zostanie rozpisane. Zakupy te i 32 tramwajów używanych prawdopodobnie nie pozwolą jeszcze wycofać wszystkich niezmodernizowanych 805, ale znacznie Łódź przybliżą do tego momentu. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!